Czołem akwaryści, podwodni, podglądacze. Witam Was po długiej przerwie, gdyż ten zbiornik musiał dojść, żeby wyglądać tak, jak wygląda. Jeszcze nie jestem w 100% zadowolony, ale spójrzcie tylko na to krewetkarium z bliska. A teraz pokrótce opowiem Wam, jak zbudowane jest to akwarium. Akwarium jest zasilane kaskadą Sunsun CBG 500S, 500 litrów na godzinę. Troszeczkę za mocny ten filtr jest, ale zazwyczaj jest przykręcony. A tutaj ten mały uciekinier od 2 dni próbuje wyjść z akwarium. Grzałka 25 W chyba, albo 50 W od Aquaela. Malutka, najtańsza pompka od Sunsuna. No i najważniejsze, nowa lampa od firmy Lominie Asta 20. Taką samą możecie zobaczyć na filmach na przykład tego sławnego youtubera MD Fish Tanks i na przykład naszego nowego kolegi na YouTubie Pierogi Tank. Myślę, że lampę sobie omówimy w przyszłych odcinkach, tak żeby pokazać jej, porównać do innych lamp jej światło. Dobra, słuchajcie, mamy omówiony filtr, grzałkę, drugi filtr, lampę, a teraz może coś więcej o samym akwarium. Akwarium to jest taka niezwykła kostka od firmy Mitoya, 30 na 30, chyba na 35 cm, około 30 litrów wody tutaj nam się zmieści. Podłoże, jakie użyłem, to od firmy Yokuchi, podłoże aktywne. A teraz przejdźmy do roślin. Eleocharis parvulis, Lobelia cardinalis, Monte Carlo, Staurogene repens, zaglonione anubiaski w 2 sztukach i pływająca roślinka o nazwie dosyć trudnej, Limnobium. Tu mam wklejam dokładną całą nazwę. Okej, ale co żyje w tym akwarium? Mówię, że to krewetkarium. Już tłumaczę, objaśnię. Na pewno jest Amano, która próbuje uciec za wszelką cenę. I mamy tutaj kilka sztuk, chyba 8 krewetek Blood Mary, Neocaridiny. Powiem Wam, że jak na razie dosyć ciężko je zauważyć, strasznie się chowają, ale jestem dobrej myśli, myślę, że załapią i będzie ich tutaj pełno i będzie czerwono, tak jak lubię. Wpuściłem także do akwarium parę ślimaków, chyba 6 ślimaków Neritina, Vitina. Dziwna dosyć nazwa, malutkie ślimaczki, ale powiem Wam, że już mam co do nich pewne zastrzeżenia. Wydaje mi się, że tak mały ślimak nie nadaje się na podłoże aktywne. Codziennie mam problem z leżącymi do góry nogami ślimakami, muszę je odwracać, a gdy już je odwrócę, one, wiecie, kurczowo łapią się tego podłoża, tej kulki i znowu się wywalają, obracają. Nie są w stanie pełzać po tym podłożu. Powiem Wam, że oglądanie tego akwarium to czysta przyjemność. Kiedy jestem w domu, no to jest mój drugi telewizor. 3. Czekaj, 4. Ale jeden z lepszych. Ale dlaczego tak długo czekałem z odcinkiem, żeby Wam się pochwalić tym akwarium? Powiem Wam, że prowadzenie na podłożu aktywnym akwarium nie jest takie proste. Wywaliło mi okrzemki. No teraz to już tak nie widać, ale pewnie po korzeniach czy po czymś stwierdzicie, że no coś tu było, coś jest nie tak. Na trawce jeszcze widać, poobcinałem te takie zarażone liście tymi okrzemkami. Krewetki nie za bardzo chcą to jeść, ale wszystko zmierza już w dobrą stronę. Już te roślinki załapały, okrzemki już nie atakują. Wszystko idzie, wszystko się prostuje bardzo ładnie. Roślinki mam już posadzone od miesiąca. To moja kolejna uwaga.
że coś, to jest taurogeny repens, nie chce u mnie rosnąć. Przez 3 tygodnie miałem tutaj podłączony dwutlenek węgla, a i tak te roślinki jakoś nie za bardzo wyszczeliły do góry. Poobcinałem dużo zarażonych liści, bo ślimaczki też coś nie chciały tego czyścić. I powiedziałem sobie dzisiaj w końcu, nie, nagrywam w końcu ten odcinek, no muszę wam się pochwalić. Chcę takie daily wystawiać z tego akwarium, co się dzieje, czy dobrze się prowadzi, jak to z tym podłożem aktywnym. Na ten moment jestem trochę niezadowolony z tego podłoża. W ogóle aktywnego myślę, że byłbym niezadowolony, nie mówię konkretnie o tej firmie. Z jednego prostego powodu. Jeśli chcę na przykład z tej trawy wyciągnąć wywróconego ślimaczka i chwycę źdźbło, chociaż jedno, potrafię wyciągnąć całą kępkę tej trawy z tego podłoża. Ono nie trzyma tej trawy, nie trzyma tych roślin tak jakbym chciał. W porównaniu do ziemi ogrodowej, piasku czy żwiru to jest całkiem inne podłoże. Nie ma tej mocy trzymania, nie ma tego chwytu tej rośliny. One jeszcze tak się też nie ukorzeniły, żeby się tam ładnie trzymać. No ale już po tych takich pierwszych razach, kiedy wyciągałem nieumyślnie rośliny, już się nauczyłem, żeby może lepiej tego nie dotykać i zostawić to tak jak jest. Teraz coś może w końcu o tym wodospadzie opowiem. Pewnie, czemu nie. Słuchajcie, tu mam zrobiony z takich małych kamyków lawy miseczkę, dosyć spora wyszła. Myślę, że udostępnię jakieś wideo, jak to kleiłem. Tu jest wszystko poklejone, taką ściankę zrobiłem. I słuchajcie, najgorzej właśnie zamaskować. Myślałem, że ta lobelia mi ładnie porośnie, te taurogeny repens pójdzie w górę, dwutlenek węgla zadziała. Niestety rurka jest dalej widoczna. I tu właśnie czekam na ten efekt. Wow, kiedy taurogeny repens pójdzie w górę, już wszystko tu zasłoni. Tu się jeszcze zastanawiałem, czy jakieś rotalki nie posadzić, żeby, wiecie, wszystko było pozasłaniane pięknie. A może duży heniek? Dajcie znać w komentarzu, co byście tu posadzili. Dobra, bo zbaczam znowu z tematu, nie wiadomo czemu. Słuchajcie, ta pompka mała Sunsuna 3 W, chyba 200 litrów na godzinę, pcha wodę sobie tutaj dookoła. Dokładnie tu wchodzi rurka, przechodzi przez tą miseczkę samym dnem, gdzie jest zrobiona taka dziurka. I tu zasysa te kamienie i one idą w obiegu cały czas dookoła. Tu jest tak sprytnie ukryta ta rurka, wklejona w drzewko, zamaskowana kawą, piaskiem, pokruszoną lawą. Ciężko zauważyć, prawda? I sobie wychodzi tak fajnie, akurat trafiłem ten kawałek, taka laska Gandalfa, można powiedzieć. I sobie fajnie wylatuje wszystko z góry. Powiem wam, że nie sądziłem, że będzie tak ciężko opowiadać o tym akwarium. Nie mam pomysłu, jak wam opowiedzieć o tym akwarium. Mam nadzieję, że podoba wam się tak, jak to się udało zrobić. To wszystko jeszcze rośnie. Odłączyłem na razie dwutlenek węgla, ponieważ stwierdziłem, neokaridiny raczej lubią od pH 7 w górę wodę, więc dwutlenek węgla zaniży za bardzo pH i to nie będzie ok. A chciałbym, żeby te Blood Mary się przyjęły. U mnie w regionie nie ma oczywiście takich krewetek Sakura, no wszędzie są, ale Blood Mary nie bardzo i chciałem właśnie, żeby załapały, żebym mógł na grupie tutaj u nas lokalnej też udostępnić ludziom te krewetki. Jakie to są kamyki? Jeszcze. Tak mi się przypomniało. Słuchajcie, kupiłem taką zwykłą czarną paczkę, chyba półkilogramową z Aquaela, taka czarna-biały dekoracyjny żwir. I jakoś tak to już jest. I on jest akurat, powiem wam, granulacja ma odpowiednią, nie za duży, nie za mały. W porównaniu do tej dziurki wlotowej i tej rurki, którą wykorzystałem. Tak gadam cały czas do was, a krewetka dalej próbuje stąd uciec. Nie wiem, o co chodzi. Ciśnienie, pogoda, śpieszy się na telenowelę, nie mam pojęcia. Okej, przypomniało mi się coś jeszcze. Troszeczkę to chaotycznie wszystko wychodzi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie odstępstwo od jakiegoś poziomu, jeśli jakiś w ogóle poziom reprezentuje. Słuchajcie, prowadzenie tego akwarium jest dosyć proste.
Nie miałem żadnych glonów oprócz tych okrzemków, tej brunatnicy, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Byłem dosyć przerażony tym przejściem z ziemi ogrodowej bądź jałowego na podłoże aktywne. Bałem się, że wywali mi takie różne glony, nitki, Bóg wie co. Dlatego nauczony tymi wszystkimi filmami, ja się też edukuję na YouTubie, wiecie, aquatesty i tak dalej, te wszystkie kanały, które promują podłoże aktywne. Nauczony tym dodawałem sobie co drugi dzień, co trzeci, tak 5 ml potasu, fosforu, bo te podłoże pochłania fosfor, tak? No to dodawałem sobie trochę tego fosforu i poszło jakoś, nie było żadnego wybuchu glonów. Robiłem sobie testy, gdzie tam jakiegoś shorta wystawię, mam już go zmontowanego i robiłem testy, tam mi chyba wychodziło wtedy azotu 5 w wodzie, fosforu bodajże wyszło mi 1, aż dziwne, i był zaburzony ten stosunek Redfielda, ale nie było żadnego wybuchu właśnie glonów. Bałem się, że będzie dużo problemów z tym podłożem, nie jestem nauczony podłoża aktywnego, ale myślę, że dwutlenek węgla i duża ilość roślin mi pomogła. Także pomogła mi roślinność nadwodna, salwinia i te limnobilium, czy jak to się nazywa, żabia roślinka, czy jakoś tak to się nazywa też. Myślę, że to mi pomogło dosyć mocno, pochłania duże ilości związków z wody i dlatego mi chyba się udało, wiecie. Zawsze przypisuję brak glonów roślinności nadwodnej. Dla mnie to jest podstawa w akwarystyce. Słuchajcie, rośliny blokują nie dość, że nadmiar światła, to jeszcze pochłaniają mnóstwo związków z wody. Same plusy. Dlatego jeśli się zastanawiasz nad roślinnością nadwodną, śmiało bierz od razu. I jeszcze posadziłem tutaj kryptokorynę czerwoną. Zobaczyć, jak ona będzie wyglądać na podłożu aktywnym. I wydaje mi się, że to jest kryptokoryna mikro albo jakaś mini, bo nie chcę urosnąć ani w tym akwarium. Dziękuję bardzo Wam, że dotrwaliście do tego momentu, drodzy akwaryści i akwarystki. Mam nadzieję, że akwarium się podoba, że ten wodospad robi ten efekt wow! I że narobiłem Wam chęci, żeby też taki sobie zrobić. W przyszłym odcinku myślę, że uda mi się zmontować filmik. Mam cały etap sklejania tego. To był mozolny etap, bo każdą skałkę trzeba było osobno poczekać, aż to wyschnie. Dym walił w oczy. Wiecie, ile łez poszło przy tym akwarium? No multum, może łez. Dlatego zawsze klejcie w przewiewnym miejscu. Ja sobie kleiłem tutaj i żałuję. Ale niestety nie miałem gdzie. Mam nadzieję, że się akwarium podoba. Zostawcie łapkę w górę, komentarz przede wszystkim, jak Wam się w odbiorze podoba moje akwarium szczęsne. I zaproponujcie mi jeszcze jakąś małą mikrorybkę do tego akwarium, która nie zje krewetek. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!